Po dziesięcioleciach zaniedbań dotyczących modernizacji i rozbudowy polskiej marynarki wojennej, czyli jednego z najważniejszych elementów naszej obronności, wreszcie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nasze ekipy rządzące zaczęły podejmować szereg działań mających na celu wzmocnienie zdolności operacyjnych oraz unowocześnienia naszej floty. Pytanie tylko brzmi, dlaczego tyle trzeba było czekać i czemu idzie to w tak ślimaczym tempie? Musimy mieć świadomość, że każdy kraj chcący mieć znaczenie na arenie międzynarodowej i posiadający dostęp do morza dba o to, aby marynarka wojenna była jego wizytówką i odgrywała strategiczną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa. Tak jak wspomniałem, przez lata nasza marynarka wojenna traktowana była po macoszemu i borykała się z licznymi wyzwaniami, takimi jak brak nowoczesnego sprzętu, ograniczone zdolności operacyjne i generalnie brak środków na wręcz niezbędną modernizację floty. Dopiero pogarszające się z roku na rok stosunki na linii Warszawa-Moskwa sprawiły, że w ostatnich latach nasze kolejne ekipy rządzące wreszcie zdecydowały się na podjęcie ambitniejszych działań, mających na celu odbudowę i rozwój polskiej marynarki wojennej. Jakie kroki podjęto? Czy dzięki temu Polska stała się bezpieczniejsza? I czy teraz będziemy wzbudzać respekt potencjalnych wrogów, będąc postrachem Bałtyku? Nim dokonamy dzisiejszej analizy, chciałem jak zwykle gorąco podziękować za pozostawione komentarze, łapki, subskrypcje i Wasze zaangażowanie. Dzięki poświęconej przez Was chwili jeszcze bardziej motywujecie nasz zespół do dalszej intensywnej pracy, za co z góry bardzo Wam dziękujemy. Oczywiście zapraszamy Was również na zakupy w naszym sklepie. Myślę, że zawsze coś tam znajdziecie, jeśli nie dla siebie, to dla swoich najbliższych, wspierając tym samym nasze działania. A teraz zajmijcie gdzieś wygodne miejsce, żeby bardzo nie bujało. Lub rozłóżcie się na koi gdzieś w Waszej kajucie. Kapitan zaprasza Was na pokład i płyniemy z tym materiałem. Poruszając temat polskiej marynarki wojennej, nie sposób pominąć prawdziwych legend. Chociażby po to, by oddać cześć bohaterskim postawom polskich załóg, walczących na morzach i oceanach niemal całego świata. W naszej burzliwej historii mieliśmy wiele znaczących okrętów, które zdobyły sławę, odgrywając istotną rolę w wojennych operacjach morskich. Za te najsłynniejsze, dokonujące momentami rzeczy wręcz niemożliwych, śmiało możemy uznać na przykład okręt podwodny ORP Orzeł. Zaprojektowany przez polskich i holenderskich inżynierów, a zbudowany na zamówienie polskiego rządu w holenderskiej stoczni. W czasie II wojny światowej odniósł on wiele sukcesów, począwszy od spektakularnej ucieczki z portu w Tallinie, poprzez skuteczne patrole i ataki na niemieckie statki. Stał się symbolem polskiego bohaterstwa i determinacji. Niestety okręt zaginął w 1940 roku w niewyjaśnionych okolicznościach i wciąż jest poszukiwany. Był on jednostką tym bardziej szczególną, gdyż niemal w całości został ufundowany przez polski naród, co zszokowało nawet samych Holendrów realizujących zamówienie polskich władz. Kolejny znakomity przykład to ORP Błyskawica, najsłynniejszy polski niszczyciel zbudowany w latach 1935-1937. W czasie II wojny światowej Błyskawica brała udział w wielu bataliach, m.in. w bitwie o Anglię. Okręt ten uczestniczył w działaniach II wojny światowej od pierwszych do ostatnich dni walk w Europie, operując na Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym. Stał się synonimem polskiego bohaterstwa, określanym mianem szczęściary podczas prowadzonych starć z niemieckimi siłami. W maju 1946 roku został przejęty przez Royal Navy. Pod polską banderę powrócił 1 lipca 1947 roku. Jest najstarszym na świecie zachowanym niszczycielem. Od 1 maja 1976 roku zacumowany w porcie Gdynia, stał się okrętem muzeum. Za równie znaną polską jednostkę możemy uznać ORP Grom, czyli niszczyciela typu Grom, zbudowanego w latach 1934-1937. W czasie II wojny światowej brał on udział w licznych akcjach, eskortując konwoje atlantyckie i uczestnicząc w bitwie o Narvik w Norwegii. Grom zdobył sławę jako jedna z najbardziej efektywnych jednostek wojennych polskiej floty. Każdy z tych wspomnianych i chyba najsłynniejszych okrętów polskiej marynarki, dzięki niekwestionowanej odwadze ich załóg, na swój sposób przyczynił się do zapisania złotymi zgłoskami na kartach historii i podniesienia renomy polskiej floty. Są one symbolem odwagi, bohaterstwa i profesjonalizmu polskich marynarzy, którzy służą na morzu w obronie swojego kraju i wartości, jakie reprezentuje polska marynarka wojenna.
I na tym w sumie moglibyśmy zakończyć kwestię związaną z rodzimą marynarką wojenną, jako postrachem Bałtyku. Dziękuję za dziś. Okej, oczywiście żartuję, bo teraz, po tym możliwie krótkim rysie historycznym, możemy bliżej przyjrzeć się temu, co obecnie dzieje się z naszą marynarką wojenną i czy faktycznie będzie, a może już jest naszym asem w rękawie. Faktem jest, iż w ciągu ostatnich kilkunastu lat polska marynarka wojenna skupiła się na modernizacji i rozbudowie swoich zdolności, aby lepiej sprostać wyzwaniom współczesnej sytuacji bezpieczeństwa morskiego. Zwiększenie potencjału marynarki jest ważne zarówno dla obrony kraju, jak i dla uczestnictwa w międzynarodowych operacjach morskich. Rodzima marynarka wojenna podjęła wiele inicjatyw mających na celu odbudowę i modernizację swojej floty. Działania te miały na celu zwiększenie zdolności obronnych, rozwinięcie potencjału operacyjnego oraz wznowienie roli Polski na arenie międzynarodowej. Jednym z kluczowych elementów odbudowy polskiej marynarki wojennej jest program mający na celu zwiększenie zdolności bojowych naszej floty poprzez modernizację istniejących okrętów oraz zakup nowoczesnych jednostek morskich. Przykładem tego jest modernizacja fregat rakietowych projektu 2700 ORP Ślązak i ORP Kaszub w celu dostosowania ich do wymagań współczesnej wojny morskiej. Równie ważnym elementem naszej obronności jest wzmocnienie systemu obrony wybrzeża, w związku z czym zwiększono obecność wojsk lądowych i powietrznych wzdłuż wybrzeża, wprowadzając nowoczesne systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwdronowej. Modernizowane są systemy nadzoru morskiego, w tym radary i systemy wczesnego ostrzegania, aby umożliwić skuteczną identyfikację i monitorowanie potencjalnych zagrożeń, włącznie z ich ewentualną neutralizacją. Może w takim razie, chociaż od strony północnej, rakiety będą lepiej likwidowane niż te niesławne, które spadły na terenie Przewodowa pod Hrubieszowem lub w okolicach Bydgoszczy. Pewnie dlatego z informacji, jakie całkiem niedawno przekazał wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz, to polska marynarka wojenna posiada obecnie zadowalający poziom zdolności operacyjnych w obszarze rozpoznania oraz zwalczania zagrożeń minowych na morzu, ale niestety zdolności operacyjne w obszarze zwalczania celów nawodnych, podwodnych, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej są znacznie ograniczone, przyznał wiceminister. Po prostu jak nie ma konkretnego procesu, który jest monitorowany, nie ma stałego finansowania, są w trakcie budowy okrętów wprowadzane jakieś poprawki, tak się zawsze kończy. Gigantycznymi kosztami w zbyt długim czasie. Dodając również, że rodzima marynarka dysponuje jedynie 35 okrętami, w tym tylko 7 uderzeniowymi oraz 26 jednostkami pomocniczymi i 21 bazowymi środkami pływającymi. I chyba by nas wszystkich nieco uspokoić, podkreślił także, iż mamy tak zwane jednostki brzegowe, to jest nowocześnie uzbrojoną morską jednostkę rakietową, 2 dywizjony przeciwlotnicze, 2 bataliony saperów i 2 grupy nurków minerów. Brawo my! Na całe szczęście w ogłoszonym planie modernizacji technicznej na lata 2021-2035 zarezerwowano aż 60 miliardów na budowę okrętów i kupno uzbrojenia dla floty. Wiceminister przypomniał również, że realizowany jest program budowy nowoczesnych niszczycieli min Kormoran 2 oraz holowników typu B860. Kolejne nowe okręty, jak zapewniał, pojawią się w ciągu najbliższych lat, choć na te największe przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Musimy przy tym wszystkim mieć świadomość, że prowadzenie działań na morzu wymaga zaawansowanej łączności i zdolności rozpoznawczych. W pierwszym przypadku prowadzone są inwestycje mające na celu unowocześnienie tych systemów, aby umożliwić efektywną komunikację pomiędzy jednostkami marynarki wojennej oraz innymi gałęziami sił zbrojnych. W dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych prowadzone są również inwestycje w rozwój bezpieczeństwa w tym zakresie, mające zapobiegać ewentualnym wrogim atakom. Polska marynarka wojenna inwestuje także w rozwój nowoczesnych systemów rozpoznawczych, takich jak satelitarne systemy obserwacji morskiej oraz bezzałogowce, które umożliwiają skuteczną inwigilację i monitorowanie sytuacji na morzu. Według niektórych informacji medialnych rozwijane przez polską firmę WB Electronics z grupy WB i sprawdzone w walkach na Ukrainie systemy bezzałogowych statków powietrznych mające na celu wyszukiwanie oraz ewentualne niszczenie celów, np. amunicją krążącą Warmate, będą mogły stanowić kolejne wsparcie dla naszej marynarki.
Tu należy podkreślić, że grupa WB to obecnie największy polski producent oferujący technologię łączności, dowodzenia i zaawansowanych rozwiązań dla sił zbrojnych nie tylko naszych rodzimych, ale również dla innych niemal z całego świata. Także szeroko komentowanym zakupem są śmigłowce wielozadaniowe AW149. Tu w PZL Świdnik dotyczącą wyposażenia Wojska Polskiego w śmigłowce. To śmigłowiec, który zamówiliśmy w wersji silnie uzbrojonej, będzie również wyposażony w kierowane pociski przeciwpancerne, które zamówiliśmy u innego producenta, ale Leonardo skonfigurowało te pociski razem z śmigłowcem AW149, które produkowane są od 2009 roku przez włoskie przedsiębiorstwo Leonardo. Ten statek powietrzny jest w stanie latać z prędkością przelotową 287 km na godzinę, na maksymalną odległość 950 km. Polska chce zakupić 32 takie śmigłowce, których uzbrojenie składa się z karabinu maszynowego kaliber 12,7 mm, działka o kalibrze 20 mm oraz wyrzutni pocisków kierowanych i niekierowanych. Oprócz tego wewnątrz maszyny mają być zamontowane dwa karabiny kalibru 7,62 mm, a sam śmigłowiec może transportować maksymalnie 19 osób. W ramach modernizacji polskiej marynarki wojennej istotne miejsce zajmuje więc także program rozbudowy floty śmigłowców. W latach 2015-2019 Polska nabyła nowe śmigłowce wielozadaniowe NH-90 oraz AW-101. Śmigłowce te mają zwiększyć zdolności rozpoznawcze, bojowe i ratownicze marynarki wojennej, a także umożliwić udział w misjach humanitarnych i pomocowych. Program śmigłowcowy jest istotnym elementem podnoszenia efektywności działań marynarki wojennej zarówno na obszarze kraju, jak i w operacjach międzynarodowych. Kilka tygodni temu podana została również informacja, że rozpoczęto budowę pierwszego okrętu rozpoznania radioelektronicznego dla polskiego wywiadu, mającego być jednostką działającą w ramach struktur marynarki wojennej RP. W listopadzie 2022 roku została podpisana umowa dotycząca wykonania dwóch takich jednostek przez szwedzki koncern Saab. Za okręty, które mają trafić do marynarki wojennej RP, do końca 2027 roku polskie wojsko zapłaci 620 milionów euro. A kadłuby okrętów powstaną w rodzimej stoczni remontowej Shipbuilding SA. Nowe okręty powstają w ramach programu Delfin. Zgodnie z jego założeniami marynarka wojenna otrzyma dwie jednostki. Szwedzki Saab jest zobowiązany do dostarczenia stronie polskiej gotowych jednostek. W praktyce oznacza to, że Szwedzi są odpowiedzialni przede wszystkim za dostarczenie najważniejszego wyposażenia okrętu, w tym systemu dowodzenia oraz wszelkich systemów rozpoznania. W lutym 2023 roku pierwszy raz w morze wyszły wspólnie najnowocześniejsze polskie okręty przeciwminowe. Kilka dni później rozpoczęto również budowę czwartego niszczyciela. 14 lutego przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni odbyła się ceremonia podniesienia bandery na trzecim z nich, czyli ORP Mewa. Kolejną niezwykle pozytywną informacją w kwestii poprawy naszej obronności jest to, że wreszcie nasi ukochani rządzący przystąpili do zakupu nowoczesnych okrętów podwodnych dla polskiej marynarki, które jeszcze w 2017 roku obiecywał były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Lecz dopiero po 6 latach od ogłoszenia programu Orka w obliczu konfliktu za naszą wschodnią granicą przystąpiono z przytupem do jego realizacji. Jak poinformował w maju bieżącego roku wicepremier szef MON Mariusz Błaszczak. Jeszcze w tym roku rząd planuje uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii. Ach, te zbliżające się wybory i odgrażający się Putin, jak to wiele może przyspieszyć. Nie żebym jakoś przesadnie chciał dogryźć naszym włodarzom, ale trochę im zeszło, a co by nie mówił, program Orka jest jednym z najważniejszych projektów modernizacyjnych, który zakłada wspomniane zwiększenie potencjału militarnego naszej marynarki wojennej poprzez nabycie wspomnianych okrętów podwodnych. W 2019 roku polski rząd podpisał umowę z konsorcjum międzynarodowych firm na dostawę 3 nowych jednostek. Okręty podwodne będą posiadały zaawansowane systemy do walki podwodnej oraz zdolność do prowadzenia operacji na dużych głębokościach. Jest to bardzo istotny krok w kierunku wzmocnienia zdolności obronnych i umożliwi Polsce utrzymanie bezpieczeństwa morskiego w regionie. Następnym ważnym przedsięwzięciem dotyczącym naszej flotylli jest program Miecznik, zakładający pozyskanie 3 nowoczesnych fregat dla marynarki wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki mają zwiększyć zdolności marynarki i pozwolić
pozwolić na realizację szybkiego spektrum działań na morzu, m.in. w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej. W skład konsorcjum PGZ Miecznik weszły Polska Grupa Zbrojeniowa SA jako lider oraz PGZ Stocznia Wojenna i Remontowa Shipbuilding SA. Przy udziale partnerów zagranicznych zakup nowych fregat pozwoli na zastąpienie starszych jednostek w polskiej flocie. Prowadzenie do służby tych nowych jednostek pozwoli Polsce na wzmocnienie obecności na morzu, prowadzenie działań patrolowych i udział w międzynarodowych misjach. Ponadto, jak można się dowiedzieć z komunikatów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz raportów i publikacji Polskiej Marynarki Wojennej, na przestrzeni ostatnich lat dokonano również modernizacji istniejącej floty okrętów nawodnych. Przebudowa i modernizacja okrętów obrony wybrzeża, takich jak minowce, korwety i okręty rakietowe, umożliwiły im pozostanie w służbie na kolejne lata. Modernizacja polegała na zwiększeniu zdolności bojowych, modernizacji systemów uzbrojenia oraz poprawie wyposażenia elektronicznego. Dzięki tym działaniom polskie okręty są w stanie bardziej skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom na morzu i utrzymać kontrolę nad własnymi wodami terytorialnymi. Modernizacja lub może bardziej odbudowa polskiej marynarki wojennej obejmuje również wzmocnienie zdolności obronnych poprzez modernizację i rozwój systemów obrony przeciwrakietowej oraz antyokrętowej. Unowocześnienie systemu wczesnego ostrzegania, radarów i systemów rakietowych pozwala polskiej flocie na skuteczną obronę przed zagrożeniami powietrznymi i morskimi. Dzięki takim działaniom może nie będziemy pod strachem mórz i oceanów, czy nawet samego Bałtyku, ale znając naszą waleczność, nie jeden się zastanowi, zanim coś głupiego przyjdzie mu do głowy. Szkoda tylko, że nasi włodarze ponad podziałami politycznymi nie zajęli się tym znacznie wcześniej. Poprzez realizację takich programów polska marynarka wojenna nie tylko rośnie w siłę, ale nowoczesny sprzęt pozwala również na szerszą współpracę. Chcę podziękować wszystkim, którzy te ćwiczenia zorganizowali. Dziękuję bardzo Ministerstwu Obrony Narodowej, dziękuję bardzo Sztabowi Generalnemu, dziękuję bardzo Dowództwu Operacyjnemu za przygotowanie tych ćwiczeń, dziękuję za ich przeprowadzenie. Proszę Państwa, mamy trudny czas w tej chwili, wiemy doskonale o tym, że za naszą granicą toczy się wojna z innymi sojusznikami i aktywne uczestnictwo w międzynarodowych ćwiczeniach morskich oraz misjach. A to przyczynia się do podniesienia zdolności operacyjnych oraz nawiązania współpracy z innymi krajami. Polskie okręty regularnie uczestniczą w operacjach NATO oraz Unii Europejskiej, co umożliwia wymianę doświadczeń oraz wzmacnia więzi z innymi marynarkami wojennymi. Inicjatywy takie jak program Orka, program Miecznik oraz modernizacja floty okrętów nawodnych stanowią istotne kroki w kierunku wzmocnienia potencjału marynarki. Wzrost zdolności obronnych, rozwój systemów obronnych, współpraca międzynarodowa oraz rozwój zdolności cybernetycznych są priorytetami, które polska marynarka wojenna stawia sobie za cel jako utrzymanie bezpieczeństwa morskiego naszego kraju. Działania te mają zapewnić Polsce niezależność i umożliwić efektywne reagowanie na ewentualne zagrożenia w przyszłości. Tyle na dziś, mam nadzieję, że nie zanudziłem, bo wody w usta starałem się nie nabierać. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego materiału. Pa, pa, pa.